Cześć, witam Was na kanale Smart Test. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do krótkiej recenzji lokalizatora, czyli małego gadżetu, który w prosty sposób pozwoli Wam odszukać Waszą własność, która gdzieś się zagubiła lub co gorsza została skradziona. Taki lokalizator możecie zastosować na przykład do odszukania gdzieś zagubionych kluczy, zagubionego portfela, walizki gdzieś na lotnisku, plecaka, czy też jako dodatkowe zabezpieczenie dla naszego rowera, jakiejś hulajnogi elektrycznej itd. Dzięki czemu w przypadku ewentualnej kradzieży będziemy mieć dużo większe szanse na odzyskanie naszej własności. Lokalizator, który chciałem Wam dzisiaj pokazać, to jest lokalizator Mili Mi Tag. Na pewno wielu z Was spotkało się lub też miało kontakt z lokalizatorami AirTag od Apple, który tak naprawdę zapoczątkował ten trend. Następnie na rynku pojawiła się alternatywa dla AirTagów w postaci właśnie Mi Taga, natomiast nadal to urządzenie współpracowało tylko z urządzeniami marki Apple, czyli wszyscy użytkownicy telefonów z systemem Android byli wykluczeni, nie mogli korzystać z tego typu lokalizatorów. No i teraz na rynku pojawiła się właśnie nowość, czyli najnowszy Mi Tag, który jak widzicie współpracuje z systemem Android. I z aplikacją Znajdź moje urządzenie, która właśnie jest dedykowana pod ten system. Tak więc jest to nowość, którą chciałem Wam dzisiaj pokazać, ponieważ jest to przełom, jeżeli chodzi o tego typu lokalizatory. W zestawie znajdziemy naszego Mi Taga, czyli tą klasyczną pastylkę. Jest też tutaj etui do łatwego przypięcia takiego Mi Taga, na przykład do kluczy. No i w zestawie jest też instrukcja obsługi, jak widzicie, w języku polskim. Jeżeli chodzi o budowę i wykonanie Mi Taga, to jest to mała, jak widzicie, czarna pastylka wykonana z tworzywa sztucznego. Wewnątrz oczywiście znajduje się bateria jest wymienna, powinna nam wystarczyć na kilka miesięcy pracy. Jest tutaj też otwór na przykład na smycz, możemy tutaj zamontować tą pastylkę gdzieś na smyczy. Małe gabaryty pozwalają bardzo łatwo ją ukryć, na przykład wrzucić do portfela, możemy wrzucić ją do plecaka, do torebki, czy też na przykład ukryć gdzieś w naszym rowerze, w siodełku, w dzwonku, w lampce, tam gdzie nie będzie się rzucał w oczy taki lokalizator. Dzięki czemu będziemy mogli też łatwo w razie kradzieży zlokalizować nasz pojazd. Dodatkowo otrzymujemy właśnie to etui, które umożliwia nam po pierwsze umieszczenie takiej pastylki wewnątrz i na przykład przypięcie takiego etui do kluczy. Tutaj mamy taki karabinek od góry do torebki, do plecaka, do torby podróżnej, walizki itd. Dzięki czemu łatwiej możemy to urządzenie sobie zamontować. Ok, wiemy już jak wygląda sam Mi Tag, jak wygląda to urządzenie. Tutaj jeszcze na obudowie jest jeden przycisk do parowania tego urządzenia z aplikacją mobilną. Instrukcja parowania jest bardzo prosta, jest tutaj opisana też w instrukcji obsługi. No i to co chyba najważniejsze, czyli aplikacja, dzięki której będziemy mogli łatwo odszukać naszą własność, do której będzie przypięty Mi Tag. Aplikacja jest to aplikacja googlowska Znajdź moje urządzenie. Możecie oczywiście sobie ją pobrać ze sklepu Google Play. No i w tej aplikacji oczywiście widzimy wszystkie nasze urządzenia, które kiedykolwiek były do tej aplikacji podłączone, które chcemy odszukać. I w tej aplikacji dodajemy sobie też właśnie Mi Taga. To jest tutaj, jak widzicie, u mnie ostatnia pozycja. Żeby dodać tą pastylkę do aplikacji, nie będę Wam tego pokazywał, bo jest to bardzo proste. Po prostu uruchamiamy pastylkę przytrzymując tutaj przez 3 sekundy, mamy sygnał dźwiękowy i w telefonie, jeżeli mamy już włączoną łączność Bluetooth i lokalizację, no to od razu nam się tutaj pojawi sugestia, czy dodać nowe urządzenie Mi Tag. Klikamy dodaj i to urządzenie nam się już pojawia. I teraz zobaczcie, w aplikacji mamy informację, że bateria w urządzeniu jest naładowana. Widzimy też, że urządzenie znajduje się w tej chwili w pobliżu nas, ponieważ tutaj leży blisko na stole. Następnie mamy u góry mapę, na której będziemy mogli zlokalizować, gdzie nasze urządzenie się znajduje. Jest to mapa googlowska, więc będziecie mogli dokładnie sobie tutaj zlokalizować to urządzenie na mapie. Następnie mamy znajdź w pobliżu. Jeżeli teraz sobie oddalimy to urządzenie od telefonu, to zobaczcie, od razu się nam zmienia komunikat.
Jeżeli teraz odejdziemy nieco dalej, to zobaczcie, jak te komunikaty wyglądają. Urządzenie jest w większej odległości, urządzenie jest blisko, urządzenie jest bardzo blisko, no i urządzenie jest tutaj, czyli ten komunikat, który właśnie teraz widzicie na ekranie telefonu. Dodatkowo, żeby ułatwić odszukiwanie właśnie zagubionych elementów w bliskiej odległości, to mamy jeszcze możliwość odtwarzania dźwięku. I zobaczcie, mamy tutaj taki dźwięk, a może nie jest zbyt głośny, natomiast zdecydowanie pomaga odszukać przedmiot. Tak więc jeżeli zagubicie w domu kluczyki, portfel, jakieś inne rzeczy, do których jest przypięty mitak, to będziecie mogli go bardzo łatwo, jak widzicie, odszukać. Druga rzecz, to możecie to urządzenie zlokalizować na mapie Google, czyli na przykład jeżeli ktoś Wam by ukradł, nie wiem, torebkę, czy też jakiś plecak, do którego był przypięty lokalizator, to będziecie mogli bardzo łatwo zlokalizować go, gdzie on się znajduje w danym momencie. Oczywiście nie jest to lokalizacja taka jak w przypadku GPS-u, gdzie możemy cały czas śledzić trasę tego urządzenia, natomiast możemy tutaj, odświeżając pozycję tego urządzenia co jakiś czas, sprawdzać, gdzie ono się znajduje i tutaj wówczas już oczywiście na tej mapie będziecie mogli sobie to wszystko powiększyć i zlokalizować z dużą dokładnością. Jak w takim razie działa tego typu lokalizator, czy to jest AirTag, czy też miTag? Przede wszystkim musicie wiedzieć, że tego typu lokalizatory to nie są lokalizatory GPS, czyli one się nie łączą z satelitami i nie podają pozycji urządzenia właśnie z wykorzystaniem satelity. Tego typu urządzenia łączą się za pomocą łączności Bluetooth z innymi urządzeniami mobilnymi w okolicy. Czyli łączność takiego lokalizatora to jest około 50, może 70 metrów w otwartej przestrzeni i ten lokalizator wykorzystuje inne urządzenia mobilne, smartfony, tablety, które mają dostęp do lokalizacji i do internetu i dzięki tym urządzeniom wysyłają na serwery sygnał, który następnie możemy łatwo zlokalizować w naszym telefonie. Ok, mam nadzieję, że nieco wytłumaczyłem Wam zasadę działania tego typu urządzeń, czyli AirTagów, miTagów itd. Teraz jeżeli chodzi o plusy i minusy tych rozwiązań. Jeżeli chodzi o plusy, to przede wszystkim łatwość odszukania naszych zagubionych urządzeń, do których mamy podłączonego takiego miTaga. Jak widzieliście, jeżeli urządzenie zaginie nam w domu, no to bardzo łatwo możemy je odszukać w aplikacji za pomocą tego wyszukiwania po Bluetooth. Możemy szybko takie urządzenie odszukać, możemy na nim uruchomić sygnał dźwiękowy, co nam jeszcze ułatwia to wyszukiwanie. Drugi plus to oczywiście łatwe odszukanie naszych urządzeń, które na przykład zostały skradzione. Na mapach Google będziemy mogli zobaczyć ich lokalizację, no i po prostu łatwiej je odzyskać. I tutaj przechodzimy do minusów tego typu rozwiązań, czyli wszystkich AirTagów, miTagów itd. A mianowicie te urządzenia potrzebują łączności z urządzeniami mobilnymi. Więc jeżeli zgubimy takiego miTaga w miejscu, gdzie nikt nie przechodzi akurat, no to dopóki ktoś tam się nie pojawi ze swoim telefonem, tabletem z włączoną lokalizacją i oczywiście dostępem do internetu, to nie będziemy mogli tego naszego urządzenia zlokalizować. Natomiast jeżeli w pobliżu miTaga pojawi się dowolna osoba ze swoim telefonem, tabletem, który będzie miał włączoną lokalizację i dostęp do internetu, to od razu taki miTag poprzez urządzenie tej osoby prześle na serwery informacje o swojej lokalizacji i na naszym telefonie będziemy mogli sobie tą lokalizację odczytać i takie urządzenie, taką zgubę odszukać. Tak więc tak działają tego typu urządzenia. Mam nadzieję, że ta recenzja była dla Was przydatna. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, to piszcie w komentarzach. Ja ze swojej strony jak zwykle proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału. No i zapraszam Was do kolejnych recenzji, które już niedługo pojawią się na kanale Smart Test. Cześć!